Polsce mamy 22 miliony osób, które mają prawo jazdy. Weźmy 1/4 z nich, która jest zainteresowana w jakimś stopniu motorsportem. Powiedzmy, będzie to 5 milionów ludzi. I dodajmy do tego młodzież, która interesuje się motorsportem, gra w gry wyścigowe, w Need for Speedy, Assetto Corsy, tym podobne. Niech tych ludzi będzie 7 milionów łącznie. Całkiem duża ilość osób, przez które tory w Polsce powinny być zalane po brzegi. Jak nie uczestnikami, to widzami. Jest mnóstwo trybun i tym podobnych na torach, typu Tor Poznań, Silesia, Tor Jastrząb, czy nawet taka Łódź. Jadę na tor, jeden czy drugi, są organizowane zawody, gdzie wpisowe kosztuje 250 zł. I na ten tor może przyjechać każdy. Kierowca, który posiada sportowe auto, który posiada scenika w dieslu. I przyjeżdża takim scenikiem w dieslu, cały dzień się bawi i wraca do domu z pucharem szczęśliwy, że poznał nowych ludzi, że się wyszalał na torze i że jedyne co musi posiadać to sprawny samochód i prawo jazdy. No to może 250 zł to jest za dużo, tak? No to weźmy taki open track day na torze Krzywa. 130 zł, 2 godziny upalania na torze. Dużo? Dla niektórych może to być dużo. Ale myślę, że tutaj problem leży gdzie indziej. Kim ja w ogóle jestem? Bo się nie przedstawiłem. Jestem Mateusz Wójciów. Chodzę w podartych butach. Siedzę na starej Hondzie, lekko pordzewiałej, ze słabym silnikiem, pojemności 1,3 litra, a za mną jest taki mały, wynajmowany przeze mnie garaż. A mimo to na tym torze się pojawiam regularnie, mimo że pracuję na etacie, bawię się świetnie, przestałem szaleć na ulicach, bo na ulicach kiedyś szalałem, nie pochwalam tego, momentami żałuję tego, co robiłem, bo między innymi rozbiłem samochód i musiałem zapłacić z własnej kieszeni za remont ogrodzenia, już nie mówiąc o rozbitym samochodzie. I zauważyłem, że problem leży chyba gdzie indziej, nie w pieniądzach czy dostępności torów. Bo widząc, że co najmniej raz w tygodniu do mnie napisze ktoś obcy: cześć, widziałem, że jedziesz na torze, powiesz mi od czego zacząć, gdzie szukać informacji, gdzie na taki tor można pojechać, ile to kosztuje, co powinienem mieć przygotowane, czy potrzebuję jakąś licencję. I każdej z tych osób osobno odpowiadam na wszystkie pytania, jakie mi zadaje. Staram się ukierunkować, pokazać, że to nie jest trudne, że można ten tor przyjechać. Na początku tego nie rozumiałem, bo regularnie publikuję przecież na swojej stronie informacje o tym, gdzie są zawody, ile to kosztuje, gdzie się można zapisać. Podaję linki już nawet bezpośrednio do zapisów. Ale ludzie o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, ponieważ nie jest to odpowiednio nagłaśniane. No to padł pomysł, że napiszę do jednej z redakcji, która zajmuje się wrzucaniem codziennych informacji o tym, że ktoś się ściga na drogach, że był jakiś wypadek, że młodzi szaleją, że w nocy są hałasy w centrum miasta. I napisałem to takiej redakcji z informacją: słuchajcie, 50 km od Zielonej Góry będzie szkolenie na zasadzie jazdy w kontrolowanym poślizgu, slalomów, albo innym razem napisałem o tym, że są zapisy na zawody na torze Krzywa 100 km od Zielonej Góry, że pewnie znalazłby się ktoś chętny spośród tych 70 000 ludzi, którzy was obserwują, co by chciał na taki tor pojechać, szczególnie, że to kosztuje 250 zł tylko. I co dostałem w odpowiedzi? Wow, fajnie, no super, że coś takiego będzie. Ale artykułu nie napisali. No to wtedy pomyślałem, dobra, to zagram inaczej. Porzucę im zdjęcie jakiegoś nieprawidłowo zaparkowanego auta na mieście. Zobacz, jak to wygląda. Od razu było wrzucone: ciach, mistrz parkowania, zdjęcia czytelnika. I dlaczego się tak dzieje, że tego typu artykuły od razu się pojawiają na stronie, które jakby powodują agresję wśród ludzi komentujących, burzę mózgów, ogromne za tym idące zasięgi. A dlaczego nie wrzucam informacji o tym, że możesz zostać kierowcą wyścigowym i zmierzyć się z innymi uczestnikami podczas zawodów na prawdziwym torze wyścigowym? Jest to po prostu dla mnie bardzo przykre i wiem, że samemu za wiele nie zdziałam. I tutaj jest ogromna prośba do was, żebyście puścili ten film w eter, a ja teraz pokażę wam nagranie, w
którym widać mnie, czyli takiego Mateuszka w podartych butach, w starej Hondzie, który potem jak się dowiedział, że może na ten tor przyjechać, tak naprawdę z ulicy nie mając bardzo dużego budżetu, może się dobrze bawić. I tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć. Strikes and I know you will be drinking alone. There's a ghost in me who wants to say I'm sorry. I pierwsze miejsce, najszybsza Honda w klasie Compact, Mateusz Wójciuk. Ta Honda ma 1.3 pod maską. Wielkie gratulacje dla Mateusza. Doesn't mean I'm sorry. There's a ghost in me who wants to say I'm sorry. Doesn't mean I'm sorry. There's a ghost in me who wants to say I'm sorry. Doesn't mean I'm sorry. There's a ghost in me who wants to say I'm sorry. Doesn't mean I'm sorry. There's a ghost in me who wants to say I'm sorry. Doesn't mean I'm sorry. There's a ghost in me.